Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, przepiękny. Słuchajcie, tak mi deszcz za oknem zacina, że aż w pewnym momencie patrzyłem, już niestety jest poziomo, tak deszcz zasuwa, taki jest wiatr, ale dzień dobry wieczór. No powiedzmy, że niedziela jest piękna, ale na pewno jest ciekawa, interesująca. Dzisiaj oczywiście pomówimy sobie o ciekawostkach filmowych, będzie o horrorach, serialach, komiksach, czyli krótko mówiąc, co tam w chorym moodzie, panie i panowie. Witam bardzo serdecznie, jest Joker, cześć, jest Dariusz, fajnie, Jason Kruger, witam, Lancel, cześć, fajnie, że jesteś. Dobry wieczór, Marcinie i panie i panowie, jak mija dzionek? No po prostu rewelacja, pogoda po prostu słaba, ale udało się dzisiaj zobaczyć Dzikiego Robota, animację, o piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, Miłoszu. Hej, ja dostałem dzisiaj Funko Popa Michaela Myersa, pięknie, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, tematów dzisiaj jest bardzo, naprawdę bardzo dużo, bo rzeczywiście jest na czym się pochylić, bo po pierwsze pomówimy o tym, że tak, Krzyk 7, panie i panowie, co byście powiedzieli na to, gdyby się okazało, że Dewey powróci? Ale jak? No, o tym oczywiście pomówimy sobie, będzie o tym, że Chucky się skończył, tak, został skasowany po 3 sezonach, będzie o nowym Rezydencie Evilu, bo rzeczywiście, bo musi być. Jeżeli chodzi o komiksy, to nowe informacje na temat Blade'a, panie i panowie, będzie jak najbardziej. Jest reżyser, będzie słów kilka na temat Zielonej Latarni, na temat Bane'a, a także Deathstroke'a, bo się okazało, że dostaną swój własny film najprawdopodobniej. Kilka słów na temat Supermana oraz Supergirl, panie i panowie. O serialach? Pewnie, że tak. Będzie o serialowym Robocopie. James Wan produkuje, o tym sobie pomówimy. Sherlock Holmes, ten od Guya Ritchiego? Tak, jak najbardziej. Też będzie serialem. Będzie nowy Robin Hood serialowy i oczywiście będzie serialowy tak zwany spin-off cyklu W głowie się nie mieści, więc tego rzeczywiście jest bardzo dużo. Paddington dostanie swój własny serial, Martin Scorsese opóźnia filmy, rośnie obsada Peaky Blinders, będzie o nowościach październikowych jak najbardziej Netflixa, ale też będzie niestety PESEL-u nie oszukasz, bo odeszła od nas Minerva McGonagall, czyli Maggie Smith, o tym sobie pomówimy, a także o nagrodach festiwalu filmowego w Gdyni oraz będzie cykl Po jaką cholerę, bo rzeczywiście kilka takich rzeczy jest potrzebnych. W zasadzie kilka rzeczy na początek, które muszę wam powiedzieć. 2 osoby, które wygrały płyty w trakcie odcinka rocznicowego. Dziękuję bardzo za informację, do was się odezwę najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, bo miałem teraz akurat kilka trudnych, że tak powiem, dni, więc jak najbardziej, ale wiem, że jesteście, dziękuję bardzo. A to Krzyk 7 jeszcze w planach, pyta się filmowy? Tak, jak najbardziej, tam się wszystko dzieje. Cześć Alex, fajnie, że on jest, no wiesz, no Dewey'ego nie ma, ale jest, to o tym sobie oczywiście pomówimy, także jak najbardziej jest i Grabarz, także jest w porządeczku. Tutaj jeszcze widzę, że pierwszy sezon Chuckiego będzie na Netflixie, więc trzeba rzeczywiście, panie i panowie, oglądać. Miłosz się denerwuje, że skasowali Chuckiego, no widzisz, pewnie zbyt mało osób go oglądało, więc krótko mówiąc, tak to rzeczywiście jakoś wyszło. Więc słuchajcie, nie przedłużamy, a jak co będziemy ściemniać, zaczniemy od horrorów. Powiem, że lubicie, wiem, że jest dużo osób, które lubią sobie gadać o straszakach, panie i panowie. No, zaczniemy oczywiście od Krzyku 7. Krzyk 7, bo to jest rzeczywiście ważna sprawa. Ja się będę posiłkował oczywiście artykułami Filmwebu, które oni przy pomocy Google Translator przetłumaczyli z różnych innych źródeł. W tym przypadku, panie i panowie, jest to akurat artykuł Variety. Tutaj bardzo ładnie widać. Czy Gale Weathers i Dewey pojawią się w Krzyku 7? No i słuchajcie teraz tego wszystkiego. Nawet pomimo zapowiadanej od jakiegoś czasu nieobecności Jenny Ortegi w obsadzie nowego Krzyku, zdaje się, że twórcy serii zaczynają coraz poważniej myśleć o kontynuacji. Tak przynajmniej sugeruje niedawne słowa Courtney Cox, która nieprzerwanie od pierwszego Krzyku wciela się w ambitną reporterkę Gale Weathers. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest oczywiście Monika z serialu Przyjaciele, ale któż by nie wiedział? A jeżeli nie wiesz, to oczywiście na 30-lecie jest odcinek o przyjaciołach na kanale, jak najbardziej. W trakcie sobotniej imprezy charytatywnej Rock for EB, bardzo ładnie się mi kojarzy ta nazwa sprzed wielu lat. Aktorka podzieliła się informacjami na temat planów realizacji kolejnej części, a także powrotu ikonicznych dla serii postaci. No i to rzeczywiście już jest grubo. A czemu ja wam tutaj udostępniam wszystko? Nie tak powinno być. Powinna być tylko i wyłącznie jedna karta, żebyście nie wiedzieli, co jest na później. O, tak lepiej, proszę bardzo, żebyście nie wiedzieli, jakie są informacje na później. Powrotu ikonicznych postaci serii. No i lecimy. Co powiedziała Courtney Cox? Swoje wypowiedzi Courtney Cox zaczęła od pochylenia się nad postacią Dewey'a, graną przez Davida Arquette. Przypomnijmy, że lokalny szeryf Woodsboro, debiutujący w pierwszej części serii, został uśmiercony w Krzyku z 2022 roku. Czyli tak jak tutaj pisaliście, no Dewey odłożył łyżkę. Ale
Ale pamiętajcie, że w filmach, nie no może, że nikt nie ginie, ale wiadomo, że w komiksach tak naprawdę tylko ciocia May i wujek Ben, no ale tak to jakoś rzeczywiście jest. Niezależnie jednak od tego, Cox ma nadzieję na jego rychły powrót. Czajcie? Czajcie to? Po prostu jego nie ma i tutaj chyba żeby się okazało, że on przeżył. No, o tym sobie za chwilę podywagujemy. Rozumiem, powody, dla których to zrobili, ale wow! Dewey jest tak kochany przez fanów Krzyku, muszą to jakoś rozwiązać. Powiedziała aktorka, sugerując możliwy powrót postaci przy okazji nadchodzącej części. Czy rzeczywiście jest to możliwe? Portal Variety już od jakiegoś czasu zapowiadał także, że po krótkotrwałej nieobecności protagonistki serii Sydney Prescott, grającej ją Neve Campbell, powróci przy okazji części 7. Aktorka zrezygnowała z gry w Krzyku 6 z powodu ciągnącego się sporu o wynagrodzenie. Zdaje się jednak, że problem ten został już rozwiązany z producentami. No, został rozwiązany po tym, jak dwie panie podziękowały, powiedziały, że nie chcą już tam pracować. Co ciekawe jednak, Courtney Cox wciąż nie porozumiała się jeszcze z twórcami w sprawie swojej obecności w filmie. Nie jestem jeszcze oficjalnie podpisana, powiedziała Cox. Nie jestem, ale Krzyk 7 powstanie. Oni przepisują ten scenariusz cały czas. To nie tak, że nie wiem, co się dzieje, dodała. No oczywiście, że przepisują, bo kiedy ci spada jedna osoba, cześć Kasia, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie, jeżeli ci spada jedna osoba, druga osoba, no to coś musisz wymyśleć. Reżyserem części 7 ma zostać Kevin Williams, autor scenariusza do pierwszej części serii. Dla scenarzysty będzie to pierwszy test reżyserski od 25 lat, gdy na ekran trafił jego autorska czarna komedia Jak wykończyć panią T z Helen Mirren i Katie Holmes w rolach głównych. Nie ma lepszego wyboru niż ten, skwitowała Cox. To będzie świetna zabawa. We will see, a tam jest zwiastun, to nie mogę pokazywać. Nie wiadomo wciąż, czy start okresu zdjęciowego dalej planowany jest na grudzień tego roku. Słuchajcie, czyli już za 2 miesiące. Od pojawienia się tej informacji kilka miesięcy temu wciąż nie ruszyły castingi do nowego filmu. Ale tutaj już nie mogli się przetłumaczyć castingi słowa, nie? W Filmwebie. A jedynie oficjalnie podpisaną aktorką pozostaje Neve Campbell, a casting dobrze, no niech będzie. Ten będzie potrzebny zarówno Jenny Ortega, jak i Melissa Barrera. Na pewno nie pojawią się w nadchodzącej produkcji. Przypomnę, że Melissa Barrera została wyrzucona po tym, jak wypowiedziała się na tematy polityczne, co się bardzo nie spodobało studiu, a Jenny Ortega powiedziała, a ja to mam głęboko w dupie, dziękuję bardzo, ja będę sobie wtedy kręciła akurat zdjęcia do kolejnego sezonu Wednesday. Może się okazać, pamiętajcie, włoska firma, Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać, bo skoro już jest Krzyk 7 opóźniony, a ona w tym momencie już kręci, Tim Burton już kręci drugi sezon Wednesday, może się okazać, że jednak zdąży, bo nagle się okazało, wiecie co, oni mi dali $1 milion więcej. Tara, i jestem. Ale wracając do tematu. Cast będzie potrzebny. Zarówno Jenny Ortega, jak i Melissa Barrera na pewno nie pojawią się w nadchodzącej produkcji. Jest to pokłosiem kontrowersyjnych sytuacji, gdy Barrera została odsunięta od serii z uwagi na swoje internetowe posty potępiające sprawę Izraela. Z uwagi na zwolnienie Ortega solidaryzuje się z koleżanką, postanowiła zrezygnować ze swoich obecności w kolejnych części Krzyku. Fani zastanawiają się więc, czy część 7 będzie w całości podporządkowana starej, ikonicznej obsadzie, czy może twórcy spróbują zaangażować do filmu nową gwiazdę młodego pokolenia. A z tego, co ja wiem, to nie chodziło o to, że się jak najbardziej integruje ze swoją koleżanką, ale ona już dużo wcześniej mówiła im jak najbardziej, panie i panowie, dziękuję bardzo, ja się nie będę tym bawiła, ponieważ ja jak najbardziej mam swoje plany i będę kręciła, no ale akurat to zgrywa się dobrze, jedno z drugim wszystko fajnie pasuje, no i akurat także im tak powiem wyszło i jest cudownie. Czy jest cudownie? Słuchajcie, skoro oni chcą, żeby Dewey powrócił, no to ja tak się zastanawiam, gdzie, co, jak. No przecież, no dobra, ja rozumiem, można zrobić rzeczywiście, kombinować coś, można wymyśleć, można jakieś takie rzeczy ogarniać, ale no bez przesady. Dewey nie żyje. Dewey odłożył łyżkę, czyli a co to jest? Co to się powłączało? Dewey odłożył łyżkę, czyli nie ma go. No i teraz takie na zasadzie, a nie, no jednak wiecie, jednak Dewey nie odłożył, on jednak jest w porządku i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie wiem, czy to rzeczywiście jest cokolwiek wartego robienia, żeby powiedzieć, o proszę bardzo, jednak Dewey powróci, bo to akurat nie musi być super świetnie. Sekundkę mi się tutaj coś wyświetliło, pokazało i ja muszę sobie sprawdzić, panie i panowie. Nie.
Okej, dobra, jest w porządku i już teraz śmiga, jest teraz rzeczywiście dobrze. Tak, bardzo jak najfajniej. Już patrzę, co tutaj na ten temat myślicie. Cześć Misia, witam cię bardzo serdecznie. Mhm. EB, ikoniczny z przełomu lat 90. i 10,5 jeszcze wtedy było. 10,5. A kto to reklamował EB? To był chyba Jean Reno i Danny DeVito, tak? Tak to jakoś rzeczywiście wyglądało. Może retrospekcja, no ale to by było jedyne, to by miało odrobinę sensu, no ale wtedy no to byłoby na takiej zasadzie, no że co, że oni stwierdzą, o proszę bardzo, no to pokażemy jemu tam było super z Gale, czy coś tam się działo, no ale to już nie będzie, wiesz, to nie będą nakręcone nowe sceny, tylko to będą, wykorzystamy to, co tam było kilka lat temu nagrane, no i to wszystko, także zobaczymy. Zobaczymy, pożyjem, widzimy. Ja zawsze akurat mówię casting. No ja się staram mówić obsada, wiesz, bo raczej albo obsadzanie ról. Raczej jakoś mam tak, że makaronizmy bardzo mnie bolą. Nie lubię. Sekundkę, muszę się napić, bo wiadomo, bez herbatki ani rusz. Dobrze. Jest w porządku, jedziemy dalej. Teraz, panie i panowie, pora na Chuckiego. A Chucky to rzeczywiście jest stwór, który no po prostu musi się pojawić. A co to rzeczywiście jest? Tak, dobra. Co na to, że Szczęsny i Lewy zagra razem w Barcelonie. Wczoraj ładna wtopa z Osasuną. To, co było z Osasuną, to była po prostu masakra jakaś, no ale rzeczywiście nie będę... Powiem tak, dla tych, którzy się interesują piłką, tylko krótka wstawka, dajcie mi znać, kto według was strzeli w tym sezonie w Barcelonie więcej bramek? Robert Lewandowski czy Ewa Pajor? Bo jestem taki rzeczywiście ciekawy. Tak, słyszałem, że powstanie Sonic 4, a także Miś Paddington 4, o którym dzisiaj kilka słów też będzie opowiedzianych, bo rzeczywiście musi być. Zostajemy. Teraz, panie i panowie, pora na Chuckiego. No niestety, jak wiemy, Chucky się skończył. Stało się, panie i panowie. Nie ma go. Dziękuję bardzo. Można byłoby pomyśleć, że Chucky to taki tak naprawdę no, taki mały głód, tak? Taki mały głód, który tam lata biega, pojawia się w filmach mniejszych, lepszych, gorszych, słabszych, serialach, no a tutaj okazuje się, że jednak ten Chucky, no niekoniecznie. Koniec morderczej laleczki, serial Chucky skasowany po 3 sezonach. Przy okazji nam deadline. Fani serialu Chucky muszą być załamani, jak tutaj właśnie Miłosz. Kampania na rzecz 4 sezonu Chuckiego nie powiodła się. NBCU Universal oficjalnie potwierdziło kasację. Chucky jest kontynuacją klasycznego cyklu horrorów laleczka Chucky. Akcja serialu rozgrywa się na idylicznych amerykańskich przedmieściach. W trakcie wyprzedaży garażowej jeden z bohaterów nabywa tytułową zabawkę opętaną przez ducha seryjnego mordercy. Wkrótce sąsiedztwem wstrząsa seria makabrycznych zabójstw. Jak to chyba zawsze u Chuckiego. Na światło dzienne zaczynają także wychodzić mroczne sekrety społeczności. W okolicy pojawiają się wrogowie i sprzymierzeńcy Chuckiego, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, kto stoi za zbrodniami. No, sekundę, zwiastun to nie będziemy włączać. Za serial odpowiada twórca laleczki Don Mancini. Głosu tytułowemu bohaterowi użyczył, jak wcześniej w filmach, brat Dourif. W ciągu 3 sezonów w serialu pojawiło się wiele znanych postaci z filmu Manciniego, w tym kochana przez fanów Jennifer Tilly. Przypomnę tylko, że brat Dourif przeszedł na emeryturę. Już powiedział, że dziękuję bardzo, w filmach już więcej nie będzie występował, nie grał, chyba że coś związanego z laleczką Chucky. Dla laleczki Chucky jest dostępny, poza tym nie ma żadnych innych produkcji. A szkoda, bo przecież pamiętajmy, że on też występował w Crittersach, w Halloween i tak dalej, i tak dalej. 3. sezon zakończył się kilka miesięcy temu. Mancini już wtedy wiedział, że szansa na przedłużenie Chuckiego jest znikoma. W wywiadach deklarował jednak, że bardzo chciałby zrobić 4. sezon. Wspierał też kampanię fanów, którzy próbowali uratować show. Widzisz, Miłosz, źle normalnie wspierałeś tą kampanię, widzów. Być może jednak koniec Chuckiego będzie krótki. W marcu Don Mancini zapowiedział, że ma pomysł na nowy film z laleczką. Czy jednak znajdzie dla swojego projektu inwestora? Czas pokaże. No zobaczymy, jestem ciekaw. Wiadomo, że laleczka ma no, specjalne miejsce, można powiedzieć, w moim serduchu, no bo to rzeczywiście jest świetna sprawa, bo trudno nie lubić laleczki, no ale akurat, no co tu dużo mówić, panie i panowie. No, słuchajcie, taki mały, wyłączysz mnie, taki mały głód jak laleczka Chucky, no dziękuję bardzo, wydaje mi się, że skończył się, no pewna formuła się wyczerpuje, tak, no dlatego dostaliśmy nowe wersje filmów o Michaelu Myersie, ponieważ te stare się już zużyły.
Tak, i dlatego nie dostaliśmy od 2009 roku żadnego nowego Frediego, dlatego nie ma ostatnio Piątku 13 i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy się wyczerpują, pewne formuły się już pokończyły, no i trzeba coś nowego wymyśleć, musimy mieć nowego małego Chuckiego i tyle. Zobaczymy, jak to będzie. A może jednak trzeba na przykład zacząć od początku, co? Ale to w tym momencie by już przekreślał całkowicie i Brad Dourif by już powiedział, nie no, to ja już się zawijam i jak najbardziej nie potrzebuję, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie i panowie, pora na suchara. Jak się nazywa człowiek, który wypił za dużo EB? Na ebany. Może coś w tym być, może coś w tym być. No ale widzicie, tak to rzeczywiście jest. Słuchajcie, pozostaniemy jeszcze chwilę przy straszakach, bo możemy. Teraz o nowym Rezydencie. Akurat nie tak dawno oglądaliśmy z Mają kilka odcinków, co prawda nie filmowych, a tego anime. Więc teraz będzie o Rezydencie. Resident Evil powraca od zera. Nakręci go twórca hitowego horroru, podaje nam World of Real, nie World of Lincoln, którego Lincolna pozdrawiamy i zdrówka życzymy. Zaledwie kilka dni temu ogłoszono, że Zack Krieger, twórca niskobudżetowego horroru Barbarzyńcy, został kandydatem do nakręcenia nowej wersji filmu Trop z 1985 roku. Reżyser jednak odrzucił już tę ofertę, a powodem jest podobno zbyt niskie wynagrodzenie oferowane przez Sony. Studio zaproponowało mu jednak stanięcie za kamerą innego filmu, najwyraźniej ze znacznie wyższym budżetem. Zack Krieger przyjął właśnie ofertę nakręcenia rebootu Resident Evil. No i tutaj się teraz zacznie, panie i panowie, tutaj teraz się zacznie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Seria Resident Evil doczekała się łącznie 7 części, począwszy od 2002. Ostatnią część Resident Evil Witajcie w Raccoon City ukazała się w 2021 roku. 4 spośród nich wyreżyserował Paul W.S. Anderson, a Mila Jovovich zagrała we wszystkich poza ostatnią częścią. No ostatnia część to już było po prostu, ale to nie łączą się z sobą, że tak powiem. Zadaniem Kriegera będzie wskrzeszenie serii i zaczęcie wszystkiego od nowa. Możemy więc zacząć obstawianie, kto tym razem zagra główną rolę. No, zobaczymy, jak to będzie. Kilka słów o Kriegerze, proszę bardzo. Zack Krieger, czym twórca Barbarzyńców przekonał do siebie twórców nowego Rezydenta? Na Sony bez wątpienia wielkie wrażenie musiało zrobić to, że kosztujący zaledwie $4,5 miliona Barbarzyńcy zarobił łącznie $45 milionów. Kolejny film Kriegera Weapons został zaplanowany na styczeń 26, a o prawa do niego walczyły największe studia w Hollywood. Ostatecznie film kupiło Warner Brothers, które wyłożyło $38 milionów. No pięknie. Pokazy testowe mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu, a jeśli opinia okaże się pozytywna, nic nie stoi na przeszkodzie, by Weapons weszło do kin wcześniej, nawet latem 25. No więc rzeczywiście, jak widzicie, jest. Dalej. A Barbarzyńcy, no to akurat tego filmu nie będę opowiadał, bo to rzeczywiście jest hit sprzed kilku lat. Słuchajcie, co tam myślicie? Co tam myślicie na temat nowego Rezydenta? Chcielibyście zobaczyć? Bo akurat nie wiedzieć czemu, tak się ładnie złożyło, ale dzisiaj drogą kupna na Steamie, bo była promocja, nabyliśmy 2., 4. i chyba 7. Rezydenta. Bo jakoś tak była promocja, że można było kupić 3 pełne gry za 20 jurków. I akurat sobie nabyliśmy, będziemy z Mają sobie w to pykać. Cześć Kinga, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. No ale zobaczymy, ja jestem ciekaw, no te Rezydenty od Paula W.S. Andersona, co że było śmieszniej, jest to jeden z moich ulubionych twórców, bo dobrze wiecie, że Obcy kontra Predator lubię, mimo że jest taki, a nie inny. Lubię jak najbardziej Mortala, tego z lat 90., to też ten sam reżyser, ale ostatnimi czasy już nie wiedzie mu się najlepiej, bo Pompeje czy tam Czej Muszkieterowi, no to tego się nie dało oglądać. I ostatnie 2 bodajże, czy tam 4 części Rezydenta, inaczej powiem, słuchajcie, odnośnie tych filmowych Rezydentów, tam było 6 części zrobionych z Milą Jovovich. Pierwsza część jest dobra, drugą można zobaczyć i to wszystko. Reszta się nie nadaje rzeczywiście do niczego, no bo po prostu to jest gorsze niż serial raczej nie będzie. A wiesz co, ja chyba nawet nie pamiętam serialu Resident Evil, przyznam Ci, więc ciężko mi powiedzieć. Ostatnimi czasy, no ja mówię, oglądaliśmy z Mają dużo tego właśnie anime, nawet tam gdzieś z tyłu jest jeden, także jak najbardziej obejrzeliśmy chyba ze 3 albo 4, był Resident Evil Vendetta i tak dalej. Możliwe, że będzie chciała jeszcze obejrzeć, to jej polecę. No tak jak mówię Wam, obejrzymy sobie pierwszą część i to wszystko, bo potem to się już nie nadaje rzeczywiście do niczego.
Na Gogu jest, proszę bardzo, panie i panowie, Hans rzuca, że na Gogu jest zaktualizowana wersja oryginalnej trylogii. Także wbijajcie. Ja akurat my mamy Steama, więc na Steamie gramy, więc słuchajcie, jeżeli gdzieś coś jest, jeżeli macie jakąś fajną promocję, dawajcie znać. Nie ma z tym problemu jak najbardziej. To rzeczywiście warto polecić, bo jeżeli możemy sobie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, euro, dolarów, funtów, czy tam gdzie tam oglądacie i w jakiej walucie płacicie, to pewnie, że tak, nic tylko korzystać. Ja cały czas ludziom, jak ktoś mi na przykład mówi o Amazonie, że tam płaci za Amazona Prime, tam 30 zł miesięcznie. Ja mówię, człowieku, wykup sobie rocznego Amazona Prime'a, zapłacisz 49 zł, więc trzeba jak najbardziej tego śmigać. Na Steamie są remake'i, tak? Zgadza się. Dobra, lecimy, panie i panowie. Dalej zaraz będziemy gadać o komiksach. Pewnie, że tak, a czemuż by nie, bo komiksy są zawsze ważne, zawsze są potrzebne, zawsze są jak najbardziej na czasie, bo komiksy oczywiście to jest piękna sprawa. Ja tylko przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj oglądamy odcinek jak najbardziej o tym, co tam w Formudzie. Chcesz być na bieżąco, daj łapę, jak najbardziej, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Widzimy się co niedzielę o 20 na YouTubie, Facebooku, Twitchu, LinkedIn, a także na Instagramie. Na tych wszystkich platformach jesteśmy teraz na żywca i możesz jak najbardziej przybić piątkę, dać żółwika, dać serducho, czy co tam się oczywiście daje na twojej platformie. Słuchajcie, co prawda komiksy, ale zaczniemy jeszcze od mrocznych rzeczy, bo zaczniemy od wampirów. A jak? A czemuż by nie? Zaczniemy od Blade'a, panie i panowie. Zrobił film o rewolwerowcach i apostołach. Czy nakręci Blade'a? World of Entertainment podaje oczywiście. Jak bardzo widzicie, staram się ładnie usuwać pewne słowa, bo tutaj i tak wiadomo, że no wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że Marvel Studios jest na dobrej drodze do wybrania kolejnego reżysera widowiska Blade. A dajcie spokój. No akurat już mnie to nie specjalnie tak bardzo cieszy. Tak przynajmniej sugeruje blog World of Real. Podobno 1 listopada mają ruszyć zdjęcia do widowiska Marvela Blade. 1 listopada, panie i panowie, przypomnę, ja cytuję ten materiał. Materiał, panie i panowie, z 27 września, czyli od dzisiaj miesiąc i 2 dni zaczynają kręcić. Kupujecie to? Kupujecie to? Dobra, to jest poważny program. Czytamy dalej. Projekt jednak aktualnie nie ma, przynajmniej oficjalnie, reżysera. Jak jednak donosił World of Real, Kevin Feige mógł już znaleźć osobę, która podejmie się tego zadania. Jordan Raimi podaje, że niedawno rozmowy z Feigiem prowadził James przez Y Samuel. Jest on autorem 2 filmów, które w dość oryginalny sposób podchodziły do kinowego kanonu. Najpierw nakręcił bowiem western z czarnoskórymi aktorami w obsadzie, Zemsta rewolwerowca. Potem zrobił rewizjonistyczną opowieść z czasów Jezusa, Księga Clarence'a, panie i panowie. Przypomnijmy jednak, że posiadanie przez Blade'a reżysera nie jest gwarancją powstania filmu. Wydawisko Marvela miało już 2 reżyserów, Basama Tarika i Iana Damenge. Obaj zrezygnowali przed rozpoczęciem zdjęć. Szczegóły fabuły filmu również trzymane są w tajemnicy. Wiemy jednak, że wielokrotnie scenariusz trafiał do kosza i Feige zlecał rozpoczęcie prac od zera. Jednym pewnikiem pozostaje na razie Mahershala Ali w roli Blade'a. Słuchajcie, zaraz do was wrócę, tylko akurat mi tutaj pukają, stukają, zaraz będę. Słuchajcie, na temat Blade'a mówiło się już wiele i dużo. I jeżeli oni nie mają scenariusza i chcą już zacząć za miesiąc kręcić, wyobrażacie sobie to? Wyobrażacie sobie to? Ja wiem, że Marvel może czuje głód czuje presję, bo rzeczywiście Blade Wesley'a Snipesa pojawił się w filmie Deadpool i Wolverine. Może rzeczywiście trzeba to pokazać, no ale tego się nie robi w ten sposób. Co prawda Iron Man był kręcony, można powiedzieć, bez scenariusza, bo tam w trakcie kręcenia jak najbardziej on był zmieniany, przepisywany i tak dalej. No ale dajcie spokój, po prostu to już jest niemalże porażka od dawna, bo się śmiejemy z tego dosyć grubo i namiętnie, a tutaj jeszcze tak, jak chcą, tak niech mają. Coraz mniej mnie ten Blade interesuje i chyba jestem coraz bardziej przekonany do tego, że jest tylko jeden. There's only one Blade. I to jest oczywiście Wesley Snipes. Może w końcu wydadzą ten serial na odwal się, by tylko nie robić z siebie pośmiewiska. Nie mam pojęcia, wiesz?
Ja pamiętam, że wiele, wiele lat temu był jakiś, to niby był tam 4. Blade, ale tak naprawdę to był tam jakiś pilot serialu, którego niekoniecznie cokolwiek wyszło, no ale choroba wie, jak to z nimi jest. Dobra, lecimy dalej. Tym razem na latarnię lecimy. Pewnie, że tak. DC wybrało serialową zieloną latarnię. Fani zaskoczeni. Podaj nam deadline. Wiem, że to jest Joker na czacie i mówi, stary, ja nie wiem, kto to jest, co to za facet, ale zobaczysz. Portal Deadline donosi, że DC Studios ma już nowego kandydata do roli Hala Jordana. W planowanym serialu Lanterns przypomnijmy, że pierwotnie propozycję zagrania bohatera dostał Josh Brolin, ale on powiedział nie, powiedział nein. Po tym jak Josh Brolin odrzucił propozycję DC Studios, w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że jego następcą będzie Ewan McGregor lub Matthew McConaughey. Jak się okazuje, szefowie DC Studio mieli inny pomysł. To nie musieli zaoszczędzić. Ofertę otrzymał bowiem Kyle Chandler, znany m.in. z filmu Godzilla kontra King Kong. Lanterns powstaje dla HBO w ramach nowego uniwersum DC. Ma to być serial kryminalny w stylu detektywa, tyle że inspirowany komiksami DC. Hal Jordan i Jon Stewart będą prowadzić śledztwo w sprawie tajemnicy, która ma fundamentalne znaczenie dla historii całego nowego filmowego uniwersum DC. Hal Jordan ma być w serialu starym wygą mentorem dużo młodszego Jona Stewarta. No oczywiście, że tak. Za scenariusz odcinka pilotowego odpowiada Damon Lindelof, reżyseruje go stały współpracownik Lindelofa Steven Williams. Funkcję showrunnera pełni Chris Mundy. Podobno w serialu ma się pojawić także trzecia ludzka zielona latarnia, Guy Gardner. Ta postać jednak z DC zadebiutuje wcześniej, bo w filmie Superman i zagra go Nathan Fillion. Więc rzeczywiście tutaj się będzie dużo działo. No wiesz co, Kingo, no tak rzeczywiście było, że pamiętam w Iron Manie była taka sytuacja, że oni tam mieli już scenariusz gotowy, no ale potem wysłali studio, no i okazało się, że nie, że niestety nie można, nie podoba się, a że oczywiście już był wszystko zarezerwowane, bo pamiętaj, to jest tak, że aktorów, plenery, rekwizyty, charakteryzatorów trzeba oczywiście zatrudnić z wyprzedzeniem, więc oni sobie tutaj gdzieś powiedzmy siedzieli, wiesz, herbatka, spokojnie, piję sobie, czuję głód, idę na szwormę. Wiesz, jak to oczywiście w Ironmanach, w Marvelu. No a tutaj okazuje się, przepisują. No i dobra, spodoba się. No i tak czasem było, że to, co dzisiaj było napisane, jutro na plan przychodzi Robert Downey Jr. Dobra, mówi, nauczyłem się już scenariusza. Nie, proszę bardzo, nowe linijki, naucz się na nowo. No i tak akurat prawie cały Iron Man był kręcony, no ale to rzeczywiście było dawno i nieprawda. No w porządku, no z tą latarnią to też kolejny projekt, który tak na dobrą sprawę od czasów Ryana Reynoldsa nie istnieje za dobrze. No wiadomo, ja widziałem wiele animacji z latarnią DC, akurat mi się wydaje, że DC całkowicie dużo lepiej sobie radzi niż Marvel, jeżeli chodzi o animację, no ale to już inszość jak najbardziej, no ale to już zobaczymy. To się tylko reklamy. Ja w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, bo jestem o to poproszony. Tutaj, tak, te klocki to nie są tak, że one sobie tak stoją przypadkowo, to jest Steward z Minionków, którego mi zrobił mój syn i poprosił, żebym wam go pokazał, więc proszę bardzo, panie i panowie, to jest Steward z Minionków, jak najbardziej, już wiecie, także nie będę okrzyczany, będę mógł spokojnie zjeść kolację. Lecimy dalej, bo jeszcze rzeczywiście kilka tematów jest. Komiksowych wrogowie Batmana, Bane i Deathstroke dostaną swój własny film. Hollywood Reporter podaje nam, panie i panowie. Ta wiadomość wywoła ekscytację u wszystkich fanów DC Comics. Szefowie DC Studios planują realizację widowiska, którego bohaterami będą kultowi przeciwnicy Batmana, Bane i Deathstroke. Ciekawe, czy znowuż przetłumaczą Bane'a jako zarazę. A Deathstroke, uścisk śmierci? Niestety na tę chwilę praktycznie nic nie wiemy o planowanym widowisku. Jego fabuła jest dopiero opracowywana. Scenarzystą został Matthew Orton, który ostatnio pracował dla konkurencji, a w Marvelu odpowiadał za scenariusze do seriali Moon Knight oraz widowiska Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat. No, połowicznie. Biorąc pod uwagę brutalny charakter obu postaci, fani już zastanawiają się, czy potencjalny film otrzyma kategorię R. Biorąc pod uwagę brak fabuły oraz brak reżysera, spekulacje na ten temat są zdecydowanie przedwczesne. A ja przypominam cały czas, odpuśćcie sobie żadne Bane'y, Deathstroke'i, dawać mi tutaj Lobo i nie ma żadnego pierniczenia. Czekam na Lobo wredoty. Deathstroke to postać stworzona przez Marva Wolfmana i George'a Pereza, która zadebiutowała. Słuchajcie, drogie Filmweby, jeżeli nawet nie potraficie
odpowiednio skopiować, Ctrl-C, Ctrl-V i sprawdzić, co wam ten Google Translator przetłumaczył, bo postać nadebiutowała, postać zadebiutowała, drogi Filmwebie. W komiksie The New Teen Titans w grudniu 80 roku. Oczywiście na przestrzeni lat doczekała się wielu komiksowych wariacji. Zazwyczaj jest mistrzem białej broni, charakteryzuje się nadzwyczajną siłą, szybkością i wytrzymałością. Trudno go zabić, bo ma mocno rozwinięte moce regeneracyjne. Deathstroke pojawił się w serialach, w samym Arrow zaprezentowano kilka wariantów i animacjach. Jednak do kin nie miał dotąd szczęścia. Złoczyńcy tam miał odegrać dużą rolę w drugiej części Justice League Zacka Snydera, ale skończyło się na występie Joe Manganiello w scenie po napisach pierwszej i jedynej części Ligi Sprawiedliwości. To tam, gdzie on na jachcie spotyka się z Lexem, panie i panowie. Bane miał więcej szczęścia. Tom Hardy wcielił się w postać w widowisku Mroczny Rycerz Powstaje. Ja tylko przypomnę jeszcze, że Bane również się pojawił w takim cudownym filmie jak, tak, oczywiście, Batman i Robin. George Clooney, moje $10, czekam, pamiętaj. Bane jest stosunkowo młodą postacią komiksową, zadebiutował bowiem w styczniu 1993 roku na kartach komiksów Batman Vengeance of Bane. Urodził się w więzieniu i tam dorastał, przesiąkając mądrościami wszelkiej maści psychopatów. Jakby tego było mało, był ofiarą koszmarnych testów, które uczyniły z niego niezniszczalnego ćpuna. Bane podbił serca fanów w historii Nightfall, w której złamał kręgosłup Batmanowi. Tak, jest to jeden z niewielu postaci, która pokonała Batmana. A ostatnio sobie bardzo, bardzo fajny komiks na temat Batmana czytałem. Słuchajcie, ten projekt dużo bardziej mi grzeje niż ten marvelowski, no bo rzeczywiście mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Dobry wieczór Marcinie, dobry wieczór drodzy widzowie. Ja spóźniony, ale niestety ostatnio jestem tak zabiegany, że trochę nie ogarniam życia. Co tam u Ciebie Marcinie, co tam w Hollywood się odwala? No odwala się bardzo dużo, właśnie gadamy o komiksach, a za chwilę przejdziemy do seriali, bo tych też jest zatrzęsienie i tych starych i tych nowych, panie i panowie. Oczywiście bardzo, bardzo dużo. Dobra, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Tutaj jesteśmy, pewnie, że tak. Kto teraz? Słuchajcie, pewnie, że tak. Teraz pomówimy słów kilka na temat no, Supergirl, bo rzeczywiście jeszcze dzisiaj nie mówimy na temat Supergirl. Jakoś tak się akurat złożyło, że cały czas dzisiaj niemalże jesteśmy w świecie DC. Znowuż The Hollywood Reporter. Koniec poszukiwań. Jak informuje The Hollywood Reporter, DC Studios wybrało już od twórcy złoczyńcy w widowisku Supergirl Woman of Tomorrow. Aktor ten ma już komiksowe doświadczenie. I to nie jest, spokojnie, to nie jest Tom Hiddleston, to nie jest Loki. Film Supergirl Woman of Tomorrow będzie samodzielną historią bazującą na niedawnej serii komiksowej autorstwa Toma Kinga i Bilquis Evely. Zaproponowała ona kompletną reinterpretację postaci Kary Zor-El. Złolem w tej serii komiksowej jest Creme of the Yellow Hills. Creme, szkoda, że nie napisali creme brulee na przykład, nie? No ale niech będzie creme. Słuchajcie, tylko na chwilę, krem, no oni na pewno nie wiedzieli w ogóle, że krem po polsku to jest krem, tak samo jak na przykład oglądaliśmy tego Dzikiego Robota i nie wiedzieli, że pewnie, że nazwali robota Rozum, w skrócie raz, a Rozum, tylko że nie, że nazwali go Brain, tylko po prostu Rozum, taka nazwa, no jak Casey Rybak, chociażby Steven Seagal, no ale pięknie. W każdym razie Creme of the Yellow Hills, jest on odpowiedzialny za śmierć rodziny pewnej dziewczyny pochodzącej z odległej planety. Ta prosi o pomoc w zemście Supergirl. Jednak kuzynka Supermana zaangażuje się dopiero po tym, jak Krem zrani Krypto. Ogarniacie to? Słuchajcie, to nie jemu, słuchajcie, tej dziewczynie, tak, Krem rozwalił całą rodzinę. Supergirl mówi nie. Przeleciał Krypto, ten go uderzył w łapę, coś tam. O ty niedobry, i teraz cię lejemy. No w porządku, rzeczywiście super. Angaż do roli Kremu chyba się odmienia, ale niech będzie. Otrzymał Matthias Schönertz. To będzie zabawne. Matthias Schönertz. Ma on już na swoim koncie udział w innej komiksowej produkcji The Old Guard. No jeżeli dobrze pamiętam, to oczywiście jest to The Old Guard z Charlie Theron chyba. Zdjęcia do widowiska Supergirl Woman of Tomorrow powinny ruszyć w styczniu. Premiera kinowa zaplanowana jest na czerwiec 26. Gwiazdą filmu jest australijska aktorka Millie Alcock, którą znacie z serialu Ród Smoka. Nie znamy, bo nie oglądamy. No ale dobrze, powiedzmy, że ją znamy, panie i panowie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Bo w jednym komiksie okazało się, że Bane jest synem Thomasa Wayne'a. Tam dużo było, wiesz, ja ostatnio czytałem komiks,
Czy ja go w ogóle tutaj mam, czy go zaniosłem z powrotem na górę? Chyba tak. Rzeczywiście nie mam go. Gdzie to było o sądzie SUV, że tak powiem. I tam właśnie jedna z SUV była bratem Bruce'a Wayne'a, więc tego rzeczywiście działo się dużo. Ostatnio zaciąłem się kremem przy rdzeniu. No proszę bardzo, przy goleniu, domyślam się, że przy goleniu. No ale widzisz, no kremem przy goleniu, ciężko się zacząć kremem, ale nie takie rzeczy się robiło, co nie? Nie takimi rzeczami się człowiek potrafił zaciąć. No, słuchajcie, o nowych serialach pogadamy, bo tutaj tego jest bardzo, bardzo dużo. Zaczniemy od serialu sci-fi, bo lubię, bo mogę, bo nie wiem czemu, ale stwierdzili, że będzie dobrym pomysłem zrobić serialowego Robocopa po raz wtóry. No ale słuchajcie, serialowy Robocop coraz bliżej. James Wan producentem, podaje nam Deadline. Swoją drogą taki James Wan to tak troszeczkę zapracowana bestia jest, co? Co myślicie na ten temat? Wydaje mi się, że rzeczywiście ma co robić. Po przyjęciu biblioteki MGM, Amazon zapowiedział w ubiegłym roku realizację serialu inspirowanego kultowym filmem Robocop. Ten projekt wciąż jest rozwijany. Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły. No i pięknie. Jak donosi portal Deadline, produkcją serialu Robocop zajmie się Atomic Monster. Właścicielem studia jest James Wan, twórca takich hitów jak Piła, Obecność i Aquaman. Czyli co? Bo przecież oni się połączyli niedawno, dwa studia się połączyły. Czyżby Atomic Monster cały czas rozwijał własne projekty? Wiemy też, kto będzie showrunnerem i scenarzystą całości. Został nim Peter Oko. Ma on na swoim koncie pracę przy takich serialach jak Biuro, Piraci i Lodge 49. To, co pozostaje zagadką na chwilę obecną, dobrze, nie na chwilę jutrzejszą, to fabuła. Wiadomo jednak, że nie będzie to opowieść o korporacji, która współpracuje z policją, tworzy zmechanizowanego stróża prawa. Czy jednak oryginalny Robocop posłuży wyłącznie jako inspiracja, czy też nowy serial będzie rozgrywał się w tym samym świecie? Tego nie wiemy. Robocop z 1987 roku opowiadał o Detroit w niedalekiej przyszłości. Podczas akcji policyjnej ginie jeden z oficerów. W tajnym laboratorium lekarze przywracają go do życia. No nie przywracają, bo nigdy nie umarł. I łączą niektóre elementy jego ciała oraz mózg z metalowym pancerzem. Tak powstaje mechaniczny glina, postrach przestępców Detroit, który zrobi wszystko, żeby zabić swoich morderców. Mam problem z tym artykułem, bo łączą niektóre elementy jego ciała oraz mózg. No, łączą niektóre elementy, no to tu masz kręgosłup i czaszkę, no to dobrze, niech będzie. Umówmy się, że jakoś to może być, może jakoś tak będzie. No od czasów drugiego Robocopa nie było nic ciekawego, no bo ja oczywiście sam z wielkim sentymentem oglądałem serial Robocopowy, no bo to było coś niesamowitego. Wtedy to był, pamiętam, wkraczał Polsat w ogóle na antenę i można było zobaczyć to, a tam też oczywiście był i MacGyver, i Świat według Bundy, Drużyna A i tak dalej, i to było coś niesamowitego. A tutaj, no, chcę zobaczyć, pewnie będę czekał, a czy będę oglądał, omawiał wszystko? No zobaczymy, czas pokaże Panie i Panowie, jak to będzie. Jezu, właśnie, co za masochista wpadł na ten wybitny pomysł, aby z Robocopa zrobić serial i ogólnie go wskrzeszać, ale wiem, że kasa, no ale no nie. Niektórym markom powinno dać się umrzeć, choćby to. Wiesz co, motyw jest taki, że no, to jest rzeczywiście poważna sprawa, bo pomyśl w ten sposób. No, filmy. Mieliśmy 3 filmy, że tak powiem, oryginalne, potem dostaliśmy nową wersję, bo był serial, który doczekał się kilku sezonów, był miniserial Prime Directives, takie 4 odcinki. To jest gorsze niż złe. Jeżeli lubisz Robocopa i jeszcze tego nie widziałeś, daruj sobie, naprawdę daruj sobie, bo to jest rzeczywiście koszmarne. Mieliśmy gry wideo, był Robocop, przecież była gra wideo, też z czasów, kiedy się chodziło na flipery, pewnie tutaj Lancel czy Grawasz pamiętają te czasy. Była gra wideo Robocop kontra Terminator, komiksy, no więc tego rzeczywiście jest całe mnóstwo, więc ja się tylko dziwię, czemu aż tak długo czekają, żeby zrobić kolejną rzecz. No nie mam pojęcia. Może rzeczywiście być. No ale zobaczymy. Czas, Panie i Panowie, pokaże. A kolejny serial jest? Pewnie, że tak. Cześć Adam, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Teraz będzie o bracie Sherlocka Holmesa. Pewnie, że tak. Brat Sherlocka Holmesa to jest, wiadomo, ważna postać i już kilka razy się pojawiał w kinie. Tym razem Sherlock Holmes Guya Ritchiego ma brata. To Max Irons, a przynajmniej taki aktor. Artykuł portalu Deadline. Powiększa się obsada serialu Young Sherlock. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra brata głównego bohatera, Mycrofta Holmesa. Pamiętacie, była taka komedia z Genem Wilderem. Przygody mądrzejszego
mądrzejszego z braci Holmesów bodajże. Całkiem zabawna. Zresztą jak prawie wszystkie produkcje Gina Wildera. Mycroft niech będzie. To oczywiście równie genialny mistrz dedukcji, co jego brat. Wybrał jednak inną ścieżkę kariery. W serialu Young Sherlock zagra go Max Irons, aktora mogliśmy ostatnio oglądać w serialach Flowers in the Attic The Origin, a także 3 dni Kondora. Nowy serial o Sherlocku powstaje dla platformy Prime Video Amazon. Punktem wyjścia jest dla niego popularny cykl powieści autorstwa Andiego Lane'a. Za scenariusz odpowiedział Matthew Parkhill. Reżyserem i producentem jest Guy Ritchie, który ma na swoim koncie kinową dylogię Sherlock Holmes z Robertem Downeyem Jr. w roli głównej oraz Jadem Law w roli doktora Watsona. W Young Sherlock 19-letni Sherlock Holmes nie jest jeszcze bohaterem, którego znamy. Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy zostaje wmieszany w sprawie morderstwa na Uniwersytecie Oksfordzkim. Walcząc o swoją wolność, Sherlock wpada na ślad światowego spisku, który odmieni jego los na zawsze. W Sherlocka wcieli się Hero Fiennes Tiffin. W obsadzie są również Donald Finn, Joseph Fiennes, Natasha McKellon, Zin Tseng i Colin Firth jako Sir Bocephilus Hodge. Pięknie się to rzeczywiście nazywa. No zobaczymy. Jestem ciekaw, bo ja mówię, mam Amazona, mam nadzieję, że uda się ogarnąć, chociaż wczoraj, przedwczoraj, w piątek chcieliśmy obejrzeć Blade'a. Patrzę, jest Blade, jak najbardziej, bo okazało się, że nie ma na Disneyu. Nie wiem czemu, a przynajmniej nie ma w Irlandii na Disneyu. No i się okazało, że Blade jest na Amazonie do wykupienia lub pożyczenia. Powiedziałem, o nie, aż tak bardzo to ja rzeczywiście chyba niekoniecznie. Tak, zgadza się, w zeszłym roku Rogue City, tak? Chyba taki rzeczywiście był tytuł. Ja w ogóle cały czas sobie muszę ją kupić. Tam dostaję właśnie ze Steama, o, informacja, jest gra, tak, kupię. Ale w zasadzie ze mnie jest taki gracz, że już nieraz się zastanawiałem, mówię, kiedy to by człowiek pograł, a to rzeczywiście nie ma czasu. No ale przynajmniej tyle, że jest w kinach nowy Hellboy. Mój ulubiony filmowy Holmes to Jeremy Brett, pisze Hans, a Wiktor dodaje, że dla mnie jedynym Sherlock to Jeffrey Whitehead albo Benedict Cumberbatch. No to zdecyduj się, jak jedyny, to albo ten. Nie może być rzeczywiście, że tak. Ale co na przykład możemy dostać jeszcze? Bo odgrzewanych kotletów nigdy za wiele? Proszę bardzo. Możemy dostać kolejny serial o Robin Hoodzie. No pewnie, że tak. Kto nie pamięta tego z Michaelem Predem z lat 80. Piękna sprawa. Dalej. Nazir moim ulubionym był z grupy Robin Hooda. Nowy Robin od twórców SEAL Team i Żelaznego Rycerza. Podaje The Hollywood Reporter. Platforma Amazonu, znowu Amazon, MGM Plus zleca realizację serialu historycznego, którego bohaterem będzie Robin Hood. Pewnie, że tak. Twórca serialu Robin Hood obiecują zupełnie nowe podejście do mitu o banicie z lasu Sherwood. Celują w autentyzm historyczny, głębię psychologiczną i ekscytującą przygodę, której osią będzie relacja Roba i Lady Marian. No proszę bardzo, zobaczymy. Akcja serialu rozgrywać się będzie po zdobyciu Anglii przez Normanów. Rob jest synem saksońskiego leśniczego, Marian córką normandzkiego szlachcica. Ich związek jest więc mezaliansem w wielu poziomach. Para jednak postanawia walczyć o swoją miłość, a także wolność i sprawiedliwość. Podczas gdy Rob będzie rósł w siłę jako przywódca rebeliantów, Marian angażuje się w dworskie intrygi i w ten sposób chcą powstrzymać korupcję i przynieść pokój ziemianom zniszczonym przez wojnę. Chyba komuś się naprawdę spodobała Gra o Tron, więc stwierdził, kurczę, musimy teraz zrobić wszystko na tę modłę i cokolwiek by się dało, to robimy to w ten sposób. Zdjęcia do serialu ruszą na początku przyszłego roku. Showrunnerem SEAL Team John Glenn będzie pełnić tę samą funkcję przy tym serialu. Z kolei reżyser średniowiecznego widowiska Żelazny Rycerz Jonathan English ma stanąć za kamerą. Obaj panowie wspólnie pracują nad scenariuszem oraz są producentami całości. No pięknie. To drugi projekt o Robin Hoodzie, który jest w opracowaniu. Michael Sarnowski pracuje nad filmem The Death of Robin Hood, w którym tytułowego bohatera zagra Hugh Jackman. Ciekawe, czy jak to mówił Cary Elwes i będzie pierwszym Robin Hoodem z australijskim akcentem. Ostatnim serialem inspirowanym bańką z Sherwood pozostaje kanadyjski Robin Hood, w którym Robin jest kobietą, członkinią hip-hopowej grupy The Hood, yo ziomale, walczącej z niesprawiedliwością w mieście New Nottingham. Orzeszku.
Usłyszeliście wszyscy to, czy nie? Czy mam przeczytać jeszcze raz, o co chodziło? Przeczytam jeszcze raz. Ostatnim serialem inspirowanym Banitą z Sherwood pozostaje kanadyjski Robin Hood, w której Robin jest kobietą, członkinią hip-hopowej grupy The Hood, walczącej z niesprawiedliwością w mieście New Nottingham. A nie, jednak pozostawię to bez komentarza i tak dalej, i tak dalej. Patrzę, już tutaj piszecie. Robin Hood z Michaelem Predem, z muzyką Clanat, tak, Enya, niesamowita rewelacja. Ten aktor, którego później zmienił, był już gorszy. Ten aktor nazywał się Jason Connery. Oczywiście był blondynem. Ja też zawsze pamiętam, że był ten i potem był biały Robin Hood blondynek. Dobra, co tutaj piszecie jeszcze? Ten z Whiteheadem był chyba kręcony w Warszawie, a nawet nie wiem, wiesz, akurat nie pamiętam. Ja wiem tylko, że takie było. Robin Hood od Mela Brooksa, rewelacja. Robin z Costnerem to taka już tutaj klasyka. Robin z Russellem Crowe inny, bardziej przyziemny, ale mi się podoba. A ten Robin strzelający jak z karabinu. No, zobaczymy. No, ja pamiętam, powiem tak, Mela Brooksa, Robin Hooda widziałem w kinie. Mela Brooksa z Costnerem, Robin Hooda z Costnerem widziałem w kinie i Robin Hooda z Russellem Crowe też widziałem w kinie, czego ten trzeci mi się podobał najmniej, panie i panowie, ale rzeczywiście może być. Mikołajka Kopernik też była kobietą. A co, może Kiri Skłodowska też? Pewnie, że tak, panie i panowie. Lecimy dalej, słuchajcie, bo jeszcze mamy jeden serial, a właściwie mini serial, można byłoby powiedzieć, bo tak to rzeczywiście wygląda. Spin-off W głowie się nie mieści w grudniu na Disney+, podaje nam Deadline. Jak skoro podaje, no to lecimy. Wyniki box office'u W głowie się nie mieści 2 wskazują, że fani znowu pokochali produkcję studia Pixar. Dla nich mamy dobrą wiadomość. Wytwórnia właśnie ogłosiła daty premiery 2 seriali, które będzie można obejrzeć na platformie Disney+. Fanów W głowie się nie mieści 2 ucieszy wiadomość, że już w grudniu powrócą do świata tej najbardziej kasowej animacji w historii. 11 grudnia na platformie Disney Plus swoją premierę będzie miało Dream Productions. Dream Productions to 4-odcinkowy serial animowany, którego akcja rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią W głowie się nie mieści. Poznamy w nim bliżej skomplikowany proces produkcji Snów Riley. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Mike Jones, scenarzysta pixarowych produkcji Luka i Co w duszy gra. Tylko przypomnę, że druga część W głowie się nie mieści jest już dostępna na Disneyu. Na Disneyu można obejrzeć. Drugim serialem Pixara, który trafi na platformę Disney Plus, jest Niepokonani. Na niego czekamy jednak troszkę dłużej, bo data premiery została wyznaczona na 19 lutego przyszłego roku. Serial opowiada o perypetiach członków szkolnej drużyny, ich rodziców i opiekunów w okresie przygotowawczym do ważnego meczu. Każdy odcinek poświęcony będzie innemu bohaterowi. Za reżyserię odpowiadają Kerry Hobson i Michael Yates. Debiut wcześniej pracowali w dziale animacji przy kilku filmach Pixara. No i super, no i bardzo dobrze. Jestem za, a nawet przeciw. Jak to mawiał Ty, że akurat Wiktor bardzo lubi tą bajkę, ja też mi się podoba. Omawiamy przecież na kanale, także czemu nie. Sekundkę muszę piciu, bo rzeczywiście potrzeba. Jest bardzo dobrze. Jak to mawiają, człowiek nie wielbłąd, pić musi. A że to jest herbatka, to czemu by nie? Już patrzę, co piszecie, panie i panowie. Jak mi się ta animacja nie podoba. Obejrzałem pół godziny pierwszej części, nudna i bez pomysłu. Moje zdanie nie bicie. No słuchaj, o to rzeczywiście chodzi. Czym się różni typowy serial od miniserialu? Miniserial ma najczęściej bardzo ograniczoną ilość odcinków, do 6. Także to jest w ten sposób. Serial może nam na przykład mieć, jeden sezon na przykład może mieć, 10 odcinków, 20, może być tak jak Moda na sukces 50 000 odcinków, ale miniserial to jest zawsze ograniczona ilość odcinków. Jest powiedzmy, wiemy 6, chyba 8, to już chyba rzeczywiście maksymalnie, co można byłoby wrzucić. I to wszystko. I potem się już serial kończy, nie ma żadnego drugiego sezonu i tak dalej, i tak dalej. Wiktor pisze, że ja lubię oba filmy, na obydwu filmach byłem w kinie, bardzo fajnie zrobiona historia dla dzieciaków o tym, co ich czeka. Podejrzewanie to proces, który czeka i który przechodził każdy. No oczywiście, że tak, jak najbardziej, bo inaczej być nie może. A myślałem, że już skończymy z serialami. Jeszcze nie skończymy z serialami, panie i panowie, bo jeszcze pora na... Nie to, gdzie tutaj jest nowe seriale, tutaj ciach, prach, pach i proszę bardzo, i tu też zostajemy cały czas w świecie dzieciaków, bo panie i panowie, kilka słów o Paddingtonie. Więcej Paddingtona w Paddingtonie? Pewnie, że tak. Zawartość cukru w cukrze musi się zgadzać. Nowy film i serial w drodze, podaje nam Movie Web.
Paddington, który w trzeciej części swoich przygód zawita wkrótce do Peru, ma dobrą pasę. Odpowiedzialne za serię studio Canal potwierdziło, że w drodze jest nie tylko czwarta odsłona przygód sympatycznego misia, ale także serialowy tak zwany spin-off. François Goynet, prezes studio Canal Kids and Family Brands, ależ piękna nazwa. Teraz wymówcie to 3 razy szybciej. Oraz Cisse No, szefowa działu sprzedaży, ogłosili plany rozwoju franczyzy podczas odbywającego się w Londynie konwentu. Premiera nowego filmu zatytułowanego roboczo Paddington 4 oraz serialu telewizyjnego zaplanowano na 27 i 28 rok. W ten sposób uczczone zostanie 70-lecie Paddingtona, który zadebiutował na kartach książki Michaela Bonda w 1958 roku. Pod koniec przyszłego roku na londyńskim West Endzie będzie można zobaczyć też spektakl Paddington the Musical. No bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Ja już wiem w tym momencie, że 27 i 28 rok spędzę w kinie, bo mój syn bardzo, bardzo akurat Paddingtona lubi. Maja jest już za dużo, ale tutaj jak najbardziej czemuż by nie, panie i panowie. Martin Scorsese odwołuje zdjęcia do swoich filmów. Co się dzieje? O co chodzi? Dlaczego Marcinek tak postępuje? I już wam, panie i panowie, mówię. Jezus i Sinatra muszą poczekać. To jest w ogóle, jaki to jest tekst. Jezus i Sinatra muszą poczekać. Jaka połączenie, jaka zbitka słów. Martin Scorsese odwołuje zdjęcia do swoich filmów, podaje nam portal Variety. Martin Scorsese planował ostatnie 2 miesiące tego roku spędzić na planach nie jednego, a aż 2 filmów. Niestety dla fanów reżysera mamy złą wiadomość. Zdjęcia do obu projektów zostały odwołane. Które projekty zostały odwołane? Zapowiedziano od dawna filmy o Jezusie Chrystusie i Franku Sinatrze. Film o Jezusie miał powstać na bazie powieści, przepraszam bardzo, nie będę próbował wymienić nazwiska, A Life of Jesus. Scorsese ma już na swoim koncie jedną ekranizację Japończyka, chodzi o film Milczenie. A Life of Jesus reżyser chciał sfinansować z własnych pieniędzy. Projekt miał być obrazem skromnym, plan zdjęciowy miał trwać około 4 tygodni, choć oficjalnie jego obsada nie została ujawniona, to mówiło się, że z gwiazdą projektu będzie Andrew Garfield, który powrócił po 2 latach przerwy do aktorstwa, z którym Scorsese pracował przy okazji Milczenia. No domyślam się, że może fakt, że tak jego kolega, czyli Francis Ford Coppola z własnej kieszeni wydał mnóstwo pieniędzy na Megalopolis, a tutaj rzeczywiście nie wygląda to dobrze, może zrejterował. Projekt nie został skasowany, a jedynie przesunięty w czasie. Portal World of Real kilka dni temu sugerował, że scenariusz filmu nie jest jeszcze gotowy. Drugim projektem Martina Scorsese, który chciał nakręcić w tym roku, jest biografia Franka Sinatry. Zdjęcia do niego miały ruszyć w listopadzie, jak jednak donosi teraz Variety, jeszcze w sierpniu, pracując nad projektem, zostali powiadomieni, że zdjęcia w tym roku nie odbędą się. Przyczyna opóźnienia projektu nie jest znana. Być może problemem jest córka Sinatry, bez której zgody biografia nie bardzo ma sens, gdyż Scorsese nie będzie miał praw do dzieł artysty. I w tym przypadku obsada nie została oficjalnie podana. Mówiło się jednak, że główną rolę zagra w nim Leonardo DiCaprio. Więc zapewne, a przynajmniej taką mam nadzieję na podstawie tego artykułu, Scorsese chciał pokazać Sinatrę, no nie tylko tego pięknego, którego my znamy z genialnych piosenek, z występów i tak dalej, no ale może tego też bardziej mrocznego, który miał porachunki, może nie tyle porachunki, co powiedzmy miał znajomych w mafii i tak dalej. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Dobra, lecimy dalej. Co tym razem, panie i panowie? Co tym razem? Tym razem Tim Roth. Przepraszam bardzo. Tim Roth dołączył do filmowych Peaky Blinders, panie i panowie. Tam obsada rośnie niesamowicie. Tim Roth dołączył. Deadline nam podaje taki ładny artykuł. Ekscytująca dla fanów. W ogóle dzisiaj mają mnóstwo ekscytujących, interesujących, szałowych, wspaniałych wiadomości dla fanów kultowego serialu. A niech będzie. Ekscytującą dla fanów kultowego serialu informacją podzielił się portal Deadline. Tim Roth, nominowany do Oscara, stały współpracownik Quentina Tarantino i człowiek z genialnego serialu Lie to Me, dołączył do obsady nadchodzącego filmu Peaky Blinders. Projekt nabiera niezwykle obiecujących kształtów. W obsadzie poza Rothem znajdują się już bowiem Cillian Murphy, Rebecca Ferguson i Barry Keoghan. Szczegóły dotyczące roli Rotha w nadchodzącym filmie są na razie trzymane w tajemnicy, tak samo jak dotyczące Rebecki Ferguson czy Barry'ego Keoghana.
Filmowa kontynuacja nagrodzonego BAFTą serialu wyreżyseruje Tom Harper, autor odpowiedzialny za pojedyncze odcinki oryginalnego cyklu, a także filmu Astronauts oraz Siły Marzeń. Produkcja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. W filmie wyprodukowanym przez platformę Netflix akcja toczyć się będzie w trakcie II wojny światowej. Wysokobudżetowa kontynuacja wielokrotnie nagrodzonej sagi o gangsterach z Birmingham została napisana przez twórcę oryginalnego serialu Stevena Knighta. Film ma zostać zrealizowany przy współpracy z BBC Films. Bardzo mnie to cieszy. Cześć Mateuszu, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Zdaje się, że po czasie, w którym Tim Roth zwrócił się w kierunku kina artystycznego, grając m.in. w Wyspie Bergmana, Mi Hansen-Lowa czy Sundown Michaela Franco, aktor wraca swoją rolą w Peaky Blinders do kina wysokobudżetowego. Raptem kilka dni temu Marvel podzielił się też plakatem nadchodzącego widowiska Thunderbolts, w którym Roth wcielił się w postać Emila Blonskiego, znanego także jako Abominacja. Aktor odegrał go już w filmie Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Tak, a także rzeczywiście w serialu pewnym o pewnej She-Hulk. No więc rzeczywiście wygląda to dobrze, wygląda to ciekawie, wygląda to bardzo, bardzo rzeczywiście interesująco. No ale pożyjemy. Peaky Blinders serialu nie skończyłem, wynudził mnie ten serial i w życiu bym o tym serialu powiedział, że jest kultowy, bo to jest po prostu dobre, ale nie dla mnie. Na film nie czekam i nie obejrzę. Ja powiem bez bicia, nie znam Peaky Blinders, inaczej. Wszyscy w pracy znają, gadają, jaki to jest piękny, cudowny, ale jakoś, no ja wiecie, że na bakier jestem z serialami, bo to rzeczywiście zajmuje dużo czasu i no tego czasu ja nie mam co tu dużo mówić. W tym momencie oglądam serial o Agacie Harkness oczywiście i niedługo zacznę Pingwina oglądać na Maxie, ale rzeczywiście tutaj akurat no nie oglądałem tego, nie miałem możliwości. Ale słuchajcie, no wiecie dokładnie jak jest. Zaraz pomówimy o Disneyu, panie i panowie, bo rzeczywiście Disney daje czadu. Akurat tutaj bardzo, bardzo. A ja tylko przypomnę, że oglądamy dzisiaj odcinek, a właściwie gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Jeżeli chcesz, drogi widzu, widzko, wspierać kanał, to proszę bardzo, tutaj jest tutaj proszę bardzo. Jest kod do Patronite'a, tutaj jest kod do YouTube'a. Na pewno są jeszcze subskrypcje na Facebooku, także gdzie tylko chcesz, wbijaj, jak najbardziej na Twitchu też. Będzie mi niezmiernie miło. Wszędzie są te same rzeczy i wszędzie możesz dostać na przykład między innymi recenzję z wyprzedzeniem. Więc jak najbardziej zapraszam, będzie mi niezmiernie miło. A Disney oczywiście walczy cały czas z nami i chciałbym powiedzieć, ale fajnie, super, dobrze, że coś będzie z tego wyjdzie, no ale nie. Drogi Disneyu, ja Ci już mówię, to jest walka z góry skazana na niepowodzenie, a uwierz mi, Polak potrafi i tak się właśnie mówi, jak masz głowę i to kombinuj, więc my też będziemy kombinować. Disney Plus to już koniec darmowego współdzielenia kont. Ile kosztuje dodanie użytkownika? Jest to akurat portalu Deadline, a także wirtualnych medii.pl, panie i panowie. Platforma Disney Plus zakończyła program pilotażowy walki z darmowym współdzieleniem kont i w tym tygodniu wprowadziła nowe regulacje w Europie, Ameryce oraz Azji. Jak wyjaśnia Disney Plus w opublikowanym komunikacie na temat nowych zasad, korzystanie z subskrypcji możliwe jest wyłącznie w określeniu przy zapisie w gospodarstwie domowym. Osoby wykorzystujące z danego konta poza gospodarstwem będą więc musiały stworzyć własne konto lub dołączyć jako dodatkowy użytkownik do już istniejącego konta. Czyli krótko mówiąc, możecie, ale macie zapłacić więcej kasiory. Aktualnie Disney Plus umożliwia dodanie jednego dodatkowego użytkownika. W Polsce skorzystanie z tej opcji kosztować ma 17,99 zł miesięcznie. Dodatkowy użytkownik będzie mógł jednocześnie oglądać Disney Plus na jednym urządzeniu. Dodatkowy użytkownik musi mieszkać w tym samym kraju, co użytkownik podstawowy. Jako adres mailowy niezbędny do rejestracji dodatkowego użytkownika nie może być wykorzystywany adres z już istniejącej subskrypcji, nawet jeśli subskrypcja już wygasła. To akurat nie jest problem, żeby założyć nowe konto. Wprowadzenie nowej usługi następuje na kilka tygodni przed tym, jak Disney wprowadzi podwyżki istniejących planów subskrypcji. I co wy na to, ludziska? Czekam naprawdę na waszą wypowiedź. Ja się tutaj napiję herbatki. Jak dla mnie to jest niezła farma. To jest naprawdę kombinowanie. Oni dobrze wiedzą przecież, że w tym momencie jest tyle tych platform streamingowych, Disney+, Netflix, Amazon, Apple, co tam jeszcze jest, Rakuten, Player, CDA Premium, TVP, żeby tylko wspomnieć te największe, tak? Sky Showtime.
Teraz z Polski się wynosi też kolejna platforma, ale jeszcze póki jest, to naprawdę masakra. Masakra, po prostu masakra. No ale rzeczywiście ja się nie zamierzam denerwować, ale muszę. Ceny wzrastają na dzielenie kont, pomijam już kwestię ceny 50 zł za miesiąc, za niedługo będzie stóweczka. Dzielenie kont wydaje krocie rocznie i no my też dajemy dużo, no i rzeczywiście nic się nie wydaje, żeby to było super. No jak na razie rozwijają swoje. Problem jest taki, że Disney to jest moloch. Oni mają dużo, naprawdę. Jeżeli popatrzycie, ile oni produkują tego, jakie oni mają pod sobą marki, no to jest ogrom, wiecie, no Marvel pewnie, że tak, Star Wars, Gwiezdne Wojny i jak najbardziej. Te wszystkie rzeczy, no to tego jest całe mnóstwo. No i oni tego chcą, no bo nie wiem, no i oni pewnie potem do tego na zasadzie, słuchaj, jak cię stać dać tam powiedzmy 50 zł, to dasz też 51,99. Za rok stać ci na 51,99, to dasz 54,99, no i tak dalej, bo niby my tak szybko nam pensje rosną, jak ich te wszystkie pierdoły, no ale zobaczymy. Słuchajcie, skoro było o złym Disney Plusie, pomówimy teraz o dobrym Netflixie, co? Niech tak będzie. Słuchajcie, premiery październikowe Netflixa 2024, więc o tym kilka słów. Nie będę się zatrzymywał przy każdej, tylko te, co najciekawsze. Mam nadzieję, że mi się uda, mimo że są ciekawe. Proszę bardzo, 1 października, sekundka, pauzujemy zwiastun. Patriota Mela Gibsona pojawi się. Również pierwszego Gnijąca Panna Młoda. Przepraszam bardzo, animacja Osobliwy dom pani Peregrin. Można sobie jak najbardziej zobaczyć. To są wszystko rzeczy, które pojawią się 1 października. 3 będzie Wrobiony Connie. Connie jest rozwiedziony i pracuje jako sprzedawca w sieci elektromarketów. No, troszkę jak taki Al Bundy. Heartstopper, proszę bardzo, panie i panowie. Heartstopper to jest serial, melodramat, który rzeczywiście jest dosyć uwielbiany, co na podstawie książek, wiem, bo akurat moje dziewczyny uwielbiają. Charlie chciałby powiedzieć Nickowi, że go kocha. Nick też ma coś ważnego do powiedzenia Charliemu. Będzie rzeczywiście się działo. Coś nie dla wszystkich, no nie czarujmy się, nie dla wszystkich. 4 października to pierwsza część oraz to druga część wejdą. Tu mnie zainteresowała ta produkcja, jest to El Hoyo 2. Platforma, część druga. Ja już wiele lat temu oczywiście omówiłem pierwszą część, jest recenzja chyba jeszcze na starym kanale, mi się wydaje, także możesz sobie sięgnąć, zobaczyć, ale tę jak najbardziej obejrzę sobie. Z tego co pamiętam, to 1 była hiszpańska, mam nadzieję, że 2 również należy do hiszpańskiej produkcji, podczas gdy tajemniczy przywódca narzuca własne więzienne zasady, nowo osadzony wplątuje się w walkę przeciw kontrowersyjną metodą walki o jedzenie, więc rzeczywiście ciekawie. Cześć Jurku, witam Cię bardzo serdecznie. Liczy się wnętrze, panie i panowie, thriller psychologiczny, kolejna produkcja. 9 października pojawi się pierwsza piątka, czyli Starting Five o koszykówce. Jak ktoś lubi NBA, to też widzę, że jest koszulka Boston Celtics, to jak najbardziej proszę bardzo. Historia braci Menendezów. Co mamy jeszcze? 8 października Predator. Jeżeli są tutaj fani Predatora, to nie oglądać mi tego filmu, bo on jest beznadziejny, jest to po prostu błąd w druku, naprawdę nie wiem jak to mogło powstać. To jest tak zwany Depredator. Miało być super, miało być ekstra, ale nie jest, jak najbardziej nie jest. 10 października Tomb Raider, legenda Lara Croft. Jest to oczywiście serial, to mi się wydaje, czy jest tak, serial chyba, animowany Tomb Raider, można zobaczyć jak najbardziej, od 10 października. Egzorcysta papieża z Russellem Crowe już wjeżdża 11 października, Wojna i rewolta. Również, co mamy dalej? Planeta samotności, Liam Hemsworth, ja niespecjalnie jestem fanem tegoż dżentelmena. Na jej miejscu kolejna produkcja, tym razem dramat kryminalny, panie i panowie, Napad z 2024 roku, film z Olafem Lubaszenko, między innymi w roli głównej. Początek lat 90. Wydalony ze służby funkcjonariusz policji grany przez Olafa Lubaszenkę otrzymuje szansę na odzyskanie swojego dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank. Wygląda ciekawie, ja akurat, że mam niedobór polskich filmów, to sobie pewnie obejrzę. Wyznanie morderców, czyli dokument True Crime. Co mamy dalej? Prawnik z Lincolna, kolejny pewnie odcinki serialu. Wilkołaki, 23 października, fantasy komedia, francuska produkcja. Hellbound, Giok, proszę bardzo, mamy dalej Prawo Lili P. I 31 października Zabijaj uważnie, kryminał, czarna komedia i potem jeszcze Dyplomatka, The Diplomat, kolejny sezon serialu. Kerry Russell tutaj oczywiście widać w tym, że występuje i to by było na tyle od Netflixa w tym miesiącu. Oczywiście nie są to wszystkie produkcje, są to najważniejsze, także może być
O! Patrzcie, Misiu wrzucił informację, o której sobie za chwilę pogadamy, panie i panowie, bo to rzeczywiście jest smutna sprawa. Czemu to się wyświetliło? Nie to miało się wyświetlić. Także będziemy sobie za chwilę gadać o tym i popatrzymy. No, trudno. Słuchajcie, co mamy dalej? Co mamy dalej? Dzięki Misiu za informację. Będziemy o tym zaraz mówić, panie i panowie. Złote Lwy 2024. Teraz sobie o tym pomówiłem, bo dopiero co się odbyła gala. Aż nawet muszę to sprawdzić. Proszę bardzo. Tak, panie i panowie, chyba rzeczywiście tak się składa. Dobra. Jeżeli ktoś lubi oryginalnego Predatora i od jakiegoś czasu zmagam się z depresją i przyjmuje antydepresanty, to niech nie ogląda tego filmu z 2011, bo depresja się tylko pogłębi i z leków nici. No, jest masakryczny film po prostu. Jeżeli chcecie dobrego Predatora obejrzeć, to obejrzyjcie sobie spokojnie Predatora, film pod tytułem Prey, bo to jest rzeczywiście kawał dobrego kina. Słuchajcie, Złote Lwy przyznane, więc o tych sobie troszkę teraz pomówimy, panie i panowie. Złote Lwy 2024 dla filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Tak, tutaj będzie zaraz burza, bo wiem, że jest mnóstwo osób, które tego filmu nie trawią, nie lubią. Dziewczyna z igłą, z 6 statuetkami, panie i panowie. Oczywiście nie będę teraz tutaj rozkminiał wszystkiego, tylko przeczytam, które filmy dostały jakie nagrody, panie i panowie. Tutaj widzę, że mnóstwo fajnych, ciekawych wywiadów. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, lista nagrodzonych, panie i panowie. Złote Lwy, Zielona Granica Agnieszki Holland. Też jaki debil wpadł na pomysł, żeby w zeszłym roku tego filmu nie wysłać żeby kandydował do Oscara, to już po prostu nie ogarniam. No ale to już nie tylko tego nie ogarniam. Dalej, Szafirowe Lwy, najlepszy film konkursu Perspektywy, Rzeczy Niezbędne Kamila Tarabura. Srebrne Lwy, Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. Reżyseria to Biała Odwaga, Marcin Koszałka oczywiście. Złoty Pazur, to nie mój film. Maria Zbąska. Konkurs Perspektywy, nagroda za wkład artystyczny Maciej Damiński za rolę w filmie Cisza Nocna. Główna rola męska Jacek Borusiński za Wróbla. Główna rola kobieca Sandra Drzymalska za Białą Odwagę i wyróżnienie dla Nel Kaczmarek za Utratę równowagi. Scenariusz to Biała Odwaga, czyli Łukasz M. Maciejewski i Marcin Koszałka. Łukasz Maciejewski, krytyk, też był na festiwalu, ale akurat to jest M. Zdjęcia to Michał Dymek, Dziewczyna z igłą. Muzyka Fryderykę Hofmeier za Dziewczynę z igłą. Drugoplanowa rola męska Julian Świeżyński za Białą Odwagę. Drugoplanowa rola kobieca Trin Drholm za Dziewczynę z igłą. Montaż Sebastian Malik w Brooklyn Zoo. Dźwięk w Brooklyn Zoo niedługo będzie w kinach, bodajże w przyszłym miesiącu już. Dźwięk to Roman Dymny za Zieloną Granicę. Scenografia Jagna Dobesz za Dziewczynę z igłą. Kostiumy Małgorzata Fudala za Dziewczynę z igłą. Charakteryzacja Agnieszka Hodowana za Kulej, dwie strony medalu. Profesjonalny debiut aktorski Sofia Berezowska za film Pod wulkanem, który jest polskim kandydatem do Oscara, o tym za chwilę dwa słowa. Debiut reżyserski lub drugi film Mara Tomkowicz Pod szarym niebem, wyróżnienie Kamila Tarobara za Rzeczy niezbędne i Korek Bojanowski za Utratę równowagi. Nagroda publiczności dla Zielonej Granicy Agnieszki Holland, panie i panowie. No więc rzeczywiście dosyć ciekawo, bardzo fajnie, bardzo dobrze, mam nadzieję. No ja oczywiście większość tych filmów nie będę miał możliwości obejrzenia, bo w Irlandii nie będą grane, no ale to dużo mówić. Tak to jest, bo w zeszłym roku to był film polityczny, a teraz rzeczywiście już nie jest. Nie mówię tego, że źle, dobry. Ja film widziałem i mam swoje zdanie, ale dla mnie nominowanie tego filmu to proszenie się o kontrowersję, dlatego też pewnie nie walczył o Oscara. Ale filmy powinny być, wiesz, takie, które są kontrowersyjne albo które zwracają na siebie uwagę. Pod wulkanem polskim kandydatem do Oscara. Tak, zgadza się. Zaraz o tym oczywiście pomówimy, bo to jest rzeczywiście ważna sprawa. Panie i panowie, ogłoszono, a to akurat mam inny artykuł, ale niech on będzie akurat dobrym początkiem do tej naszej oczywiście rozmowy, bo oczywiście, bo czemu nie, bo jak najbardziej. Słuchajcie, ogłoszono naszego kandydata, będzie to właśnie film Pod wulkanem tutaj, Sofii Brezowskiej, proszę bardzo. No film jeszcze nie był w kinach, dopiero 11 października będzie.
w kinach. Wnikliwy obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej ukraińskiej rodziny Kowalenków, którą wybuch wojny zostaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ktoś coś mówił o politycznym, tak, filmie. No dobrze. I w każdym razie Komisja Oscarowa, panie i panowie, takowy film wybrała. Komisja Oscarowa, jaki skład? Już wam mówię. Ewa Braun, Sławomir Idziak, Krystyna Janda, Tomasz Kolankiewicz, Artur Liebhardt, Marcin Masecki, Paweł Pawlikowski, przewodniczący, Karolina Rozwód, Joanna Szymańska, Grażyna Torbicka, Olga Wysocka, Tomasz Ziętek. Czy jest to dobry wybór? Nie mam pojęcia, bo nie widziałem oczywiście Pod wulkanem. Mam nadzieję, że tym razem będzie ciekawie, że przynajmniej film powalczy o nominację, bo ja już nie mówię, że to film musi wygrać, nagle musi dostać Oscara, bo jak nie dostanie Oscara, to po prostu lipa. No nie, rzeczywiście nie lipa, no ale byłoby mi niezmiernie miło, gdyby rzeczywiście takowe filmy dostali. Polacy narzekali na Zieloną granicę. Tak, ja przecież przez to zbanowałem kilka osób na kanale, bo zaczęło mi walić o tym, że wiesz, że mówisz o takim filmie, że dostał nominację, a kto ty jesteś, w ogóle farbowany list i tak dalej, i tak dalej. Więc się film, powiem tak, poróżnił. Czy jest dobry, czy jest zły? Nie wiem, nie miałem jeszcze możliwości go obejrzeć, panie i panowie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie. Daj łapę w górę. Daj łapę w górę, niech się niesie, niech algorytmy nas niosą, niech rzeczywiście będzie dobrze. Panie i panowie, dziękuję bardzo, że jest 15 łapów, niech se łapy niosą, rosną, będzie bardzo, bardzo fajnie. Taka pora rzeczywiście, że trzeba, aby łapy rosły, panie i panowie. Słuchajcie, przychodzi teraz też taki czas, kiedy trzeba pomówić o tym, że no niestety PESEL-u nie oszukasz, więc teraz akurat pomówimy sobie o tym, panie i panowie. Odeszła od nas wielka dama, dosłownie dama kina, ponieważ miała nadany tytuł szlachecki, honorowy tytuł szlachecki. Nie żyje Maggie Smith, filmowa Minerva McGonagall miała 89 lat. Brytyjska aktorka, która zaskarbiła sobie sympatię widzów rolami hrabiny Violetty Crowley w serialu Downton Abbey i profesor Minervy McGonagall w serii filmów o Harrym Potterze. Miała 89 lat. Rzeczywiście dosyć utytułowana aktorka. Nie będę oczywiście wymieniał całej filmografii, bo to jest, panie i panowie, 85 filmów i seriali. Wiem, ponieważ akurat robiłem shortsa na ten temat. Maggie Smith rzeczywiście była ważną aktorką. Kolejna ikoniczna rola to Violetta Crowley, hrabina wdowa Grantham z serialu Downton Abbey. Rzeczywiście dosyć poważna sprawa. Rola ta przyniosła jej 3 nagrody Emmy oraz Złoty Glob, panie i panowie. Minerva McGonagall, oczywiście z Harry'ego Pottera, no to rzeczywiście ważna sprawa. Co jeszcze takich ważniejszych filmów? Miała okazję współpracować z takimi reżyserami jak Jack Clayton, Zjadacz dyń, Joseph L. Mankiewicz, Garniec miodu, James Ivory, Pokój z widokiem, Agnieszka Holland, Tajemniczy ogród, Steven Spielberg, Hook, Franco Zeffirelli, Herbatka z Mussolinim, czy Robert Altman, Gosford Park, panie i panowie. Oczywiście występowała również w filmach Ryszard III, więc rzeczywiście było tego dosyć dużo. Nagrody, proszę bardzo, że wam tutaj mówię, czy jest wszystko ładnie podane. Maggie Smith to laureatka wielu prestiżowych nagród. Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej uhonorowali ją 2 Oscarami. W 70 roku za tytułową rolę w Pełni życia Panny Brody i w 79 za rolę drugoplanową w Suicie kalifornijskiej. Występy w filmach Otello, Podróże z moją ciotką, Pokój z widokiem i Gosford Park przyniosły jej nominację do nagrody, więc rzeczywiście widzicie całkiem pięknie. Długo można by wymieniać rolę Maggie Smith, która została nominowana do Złotych Globów, Emmy i nagród BAFTA. Aktorka zdobyła Złote Globy za Suitę kalifornijską, Pokój z widokiem i Downton Abbey. Występy w filmie Mój dom w Umbrii i serial Downton Abbey przyniosły jej nagrody Emmy. Z kolei Brytyjska Akademia Sztuki Filmowej i Telewizyjnej uhonorowała ją statuetkami za Pełnię życia Panny Brody, Prywatną zajęcia, Pokój z widokiem, Samotną pasję Judy Herbatkę z Mussoliniem i 2 nagrody honorowe BAFTA. Oprócz tego oczywiście jeszcze dostała nagrodę Tony, więc rzeczywiście tego bardzo dużo, panie i panowie, ale to nie jedyna informacja. Właśnie dopiero tutaj na czacie napisało mi się, panie i panowie, że odszedł od nas również znany aktor, który, no co tu dużo mówić, pewnie większość z nas pamięta go z jednej roli. Nie dotarłem w tym momencie jeszcze do artykułów po polsku, więc tylko wrzucę notkę z Wikipedii, panie i panowie. W wieku 76 lat odszedł John Ashton. Pewnie kojarzycie go z roli Taggarta w Gliniarzu z Beverly Hills, pierwszej, drugiej, czy tam trzeciej albo czwartej części. Miał oczywiście 76 lat.
Jest to informacja sprzed kilku minut, jest to informacja bardzo, że tak powiem, gorąca. Filmy, jak tutaj widzicie, jest tego mnóstwo. Zaczynał w roku 73 od filmu The Psychopath, czyli Psychopata, później 84, najważniejsze tytuły oczywiście to Gliniarz z Beverly Hills, King Kong żyje w 86, Gliniarz Beverly Hills 2, 3 i oraz 4, Midnight Run oczywiście, między innymi z Robertem De Niro, Ucieczka o północy bodajże, taki był polski tytuł, pamiętam, że to było na VHS-ach, także dosyć popularna była wtedy ta produkcja. Co tutaj jeszcze mamy? Takie Avalanche to jest Lawina, Gone Baby Gone to jest film oczywiście w reżyserii Bena Afflecka. Tutaj jeszcze mamy oczywiście kilka innych produkcji. Once Upon a River, Death in Texas, Beverly Hills Cop, Axel F. i 2 filmy, które w tym momencie już są nagrane albo są w postprodukcji, Hot Bath and Stiff Drink 2, Hot Bath, Stiff Drink and Close Shave. Rzeczywiście te 2 filmy wyjdą za czas jakiś, no ale niestety aktor się już ich nie doczeka premiery. Dodatkowo seriale, bardzo dużo, patrzcie, Kojak, Colombo, mnóstwo fajnych produkcji, Wonder Woman, MASH, Starsky i Hutch, no któż nie zna tych tytułów, Dallas, no oczywiście, że tak, Police Squad, Drużyna The Twilight Zone, Hardcastle i McCormack, to też rzeczywiście bardzo znany również serial, JAG, Wojskowe Biuro Śledcze, chyba taki jest polski tytuł rzeczywiście. No i tutaj jeszcze w 2012 roku zakończył swoją przygodę z telewizją. Udzielał się rzadko, ale akurat jak już się udzielał, to było to rzeczywiście bardzo, no, bardzo znaczące, więc wasze zdrowie, panie i panowie. Jeszcze patrzę, to piszecie. Nie ma jeszcze polskich artykułów, bo najnowszy anglojęzyczny jest sprzed niecałej godziny, więc jak widzisz, Wiktorze, trzymamy rękę na pulsie i też bardzo mnie cieszy, że no, wy też wiecie dokładnie, co lubimy sobie czasami poczytać. W zasadzie Beverly Hills dało mu ogromną popularność, rozpromowało go i zakończył swoje życie występem w latach w najnowszym Beverly. To było, no, po nieczasie można powiedzieć, że to była niesamowita klamra, tak, że jak tak się fajnie się wszystko spięło, no ale trudno, takie jest życie, przynajmniej zapamiętamy go z tego filmu, a dopóki będziemy pamiętać jego rolę, dopóty będzie oczywiście żył w naszych głowach i naszych sercach, panie i panowie. Teraz pora na cykl, który chyba lubicie bardzo, bo wydaje mi się, że powinien powstać. Po jaką cholerę? Panie i panowie, po jaką cholerę jest to cykl, gdzie mówię o rzeczach, które o filmach, o produkcjach, które nie powinny powstać, bo nie ma potrzeby. Więc zacznijmy może od tym, że będzie nowa wersja filmu Faceci i laleczki. Reżyser aktorskiej Małej Syrenki odświeży musical. Jeżeli lubiliście Małą Syrenkę, to wiecie dokładnie, jak to będzie. Variety podaje nam tę informację. Wraca pomysł realizacji nowej wersji klasycznego musicalu Faceci i laleczki. Studio Sony znalazło nowego reżysera, to specjalista od musicali Rob Marshall. Studio Sony kupiło prawa do remake'u filmu Faceci i laleczki w 2019 roku. 2 lata później dowiedzieliśmy się, że za reżyserię będzie odpowiadał Bill Condon, reżyser aktorskiej Pięknej i Bestii, ale z tego niestety nic nie wyszło. Teraz projekt powraca i za kamerą ma stanąć Rob Marshall. Jeśli podpisze kontrakt, będzie to jego pierwszy od czasów 9/9 film, który nie zrobi dla wytwórni Disneya. Ostatnie 1,5 dekady spędził kręcąc widowiska Piraci z Karaibów na Nieznanych Wodach, Tajemnice Lasu, Mary Poppins i Mała Syrenka. Oryginał, w którym w głównej roli zagrali Frank Sinatra i Marlon Brando, był adaptacją słynnego broadwayowskiego show opartego na opowiadaniach Damona Rainiona. No i ktoś stwierdził, że to będzie świetna sprawa, ażeby zrobić... Słuchajcie, tylko jedno pytanie. Odpowiedzcie na nie tak lub nie. Czy można zrobić film, w którym aktorzy zagrają lepiej niż Frank Sinatra i Marlon Brando? Nie chodzi mi o jakiś konkretny, bo wiadomo, że Wyspę Doktora Moreau można zrobić na przykład, ale ten konkretny film. O co chodziło? Proszę bardzo. Organizator nielegalnych gier hazardowych Nathan Detroit, w tym Roy Sinatra, ma problemy ze znalezieniem nowego lokalu. Naciska na niego nie tylko policja, ale także spragnieni uciech kanciarze. Życie nie zamierza mu ułatwić również jego narzeczona Adelaida, która czeka 14 lat, by wyjść za mąż. Nathan jest w dodatku bez grosza, a na wynajęcie nowej mety potrzebuje $1000. Decydując się więc na desperacki krok, zakład ze Skyem Mastersonem, oczywiście w tej roli Brando, wytrawnym hazardzistą. Przedmiotem zakładu jest sierżant Sarah
Brown w tej roli Gene Simmons, siostra Missy z Buff, duszę walcząca na co dzień z hazardem. Aby wygrać, Sky musi poderwać dziewczynę i zabrać ją na obiad do Hawany. Więc rzeczywiście, no proszę bardzo, nie, no nie, więc po jaką cholerę robić taki film? Nie mam pojęcia. Tak samo zastanawiam się, bo nie jestem fanem i to dobrze wiecie, że już od kilku ładnych części nie jestem fanem filmów z cyklu Park Jurajski, no więc tutaj koniec zdjęcia do Jurassic World Rebirth, panie i panowie. Akurat to jest informacja z Xa, czy tam Twittera, jak to woli. Fani cyklu Park Jurajski mają powody do radości. Po ponad 100 dniach zdjęciowych zakończono pracę na planie widowiska. Informację podał Frank Marshall. No i rzeczywiście tyle. I słuchajcie, tutaj gdzieś jest scenariusz bodajże. Tak, gwiazdą filmu jest Scarlett Johansson. Przypada jej rola Zory Bennett, specjalistki od misji ściśle tajnych. I słuchajcie zaraz. Jej zadaniem jest pozyskanie DNA 3 pozostających przy życiu najważniejszych gatunków dinozaurów. W jej drużynie są oczywiście Kincaid w tej roli Mahershala Ali oraz paleontolog dr Henry Loomis, Jonathan Bailey. Słuchajcie dalej fabuły. Misja przybiera dramatyczny obrót, kiedy grupa Zory napotyka uwięzioną na samotnej wyspie rodzinę. Próbując przetrwać w niegościnnych terenach, bohaterowie odkrywają szokującą tajemnicę. Tak rozpocznie się wielka przygoda. Ależ brzmi niesamowicie, co? No po prostu masakra. Masakra, panie i panowie. Ale rzeczywiście to zrobi. No, ktoś stwierdzi, że tak, bo tak no na ale musicie ją zgadać. My mnóstwo pieniądzurów na to wydaliśmy, mnóstwo jeszcze więcej zarobiliśmy, więc tak to będzie wyglądało, bo nie ma jak kręcić kolejne filmy. Po prostu jakieś nieporozumienie. Mam dla was teraz, panie i panowie, shorty. Ale oczywiście nie będą to krótkie filmiki, tylko krótkie informacje ze świata filmu, które mam przygotowane dla was. To akurat będę odczytywał z Facebooka, bo akurat grupa Marcinowe Recenzje w tym momencie już liczy prawie 15 000 osób, więc bardzo mnie to cieszy, więc nie przedłużam i zaczynam, panie i panowie, lecimy start. Gdzie tutaj zaczniemy? Proszę bardzo. Sigourney Weaver potwierdza, że zagra w filmie Mandalorianin i Grogu. Miałam okazję spotkać Grogu po raz pierwszy parę dni temu i jest cudowny. Lecimy dalej. Według doniesień Eon rozpoczął spotkania z reżyserami w sprawie kolejnego filmu pod tytułem James Bond. Serii James Bond oczywiście. Jedną z osób, na których radarze się skupiają, jest Edward Berger, reżyser filmu Na Zachodzie bez zmian. Na pewno Lancel się ucieszy z tych informacji. Rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego filmu Dana Trachtenberga o Predatorze pod tytułem Badlands. W roli głównej wystąpi Elle Fanningham, a akcja filmu rozgrywa się w przyszłości. Druga część Predator Prey jak najbardziej jest w planach, ale musimy jeszcze troszeczkę poczekać na tęże produkcję. Rocksteady podobno pracuje nad nową grą z serii Batman. Nie wiadomo w jakim świecie, ani o czym będzie ta gra opowiadać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, panie i panowie. O Kylu Chandlerze to już rzeczywiście mówiłem przed chwilą. Co tutaj mamy dalej? O, Resident Evil też było, więc tutaj możemy się skupić na kolejnych produkcjach. Netflix pracuje nad nowym serialem animowanym ze świata cyberpunka, więc rzeczywiście to już jest kolejna rzecz, która będzie działać. Według doniesień serial Disney Plus Nowa będzie opowiadać o korpusie Nowa w kosmosie. Nie będzie on skupiony wyłącznie na Richardzie Ryderze, więc rzeczywiście to będzie inaczej. Tak wygląda obsada 7. sezonu serialu Black Mirror, panie i panowie. Isaac Ree, Awkwafina, Emma Corrin, Christine Milioti, Paul Giamatti, Peter Capaldi, Chris O'Dowd, Rashida Jones, Billy Magnussen i Trace Ellis Ross. Więc rzeczywiście całkiem potężnie. Matt Reeves twierdzi, że pomysł na serię tzw. filmu Batman o Arkham Asylum się rodzi, ewoluuje. Ciekawe, czy powstanie z niego serial aktorski, jak Pingwin 3 podążą w innym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście, panie i panowie, wyglądało. A serial Yellowstone potencjalnie powróci na 6. sezon bez Kevina Costnera. Kelly Riley i Cole Hauser prowadzą rozmowy w sprawie podpisania umów na występy w szóstym sezonie, panie i panowie. A zdjęcia do nowej wersji Running Mana Edgara Wrighta z Glennem Powellem w roli głównej rozpoczynają się w listopadzie. Fabuła opowiada o teleturnieju, w którym skazani przestępczy muszą uniknąć śmierci z rąk zawodowych zabójców. No i rzeczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Brad Pitt i George Clooney otrzymali po $35 milionów za występ w Wolves. Reżyser John Watts otrzymał $15 milionów. Film będzie dostępny w kinach na tydzień, a następnie 27 września, czyli już od kilku dni, jest dostępny na Apple TV+, panie i panowie. I to wszystko, jeżeli chodzi o shorty dla was. No, może rzeczywiście tak to jest. Misio pisze, niektórych filmów w ogóle nie powinni robić remake. Disney chce zrobić na przykład Goonies, tak, robi drugą część Gooniesów, tak, a ja się pytam, po jaką cholerę poprawiać coś, co jest legendarne, to tak jakby zrobić deszczową piosenkę z Maserakiem. No niestety, daj spokój Misio, ale mi się wydaje, że tak też będzie. Skoro już biorą się za laleczki gangsterów, to będzie niedługo i to w ten sposób. Oj, na zachodzie bez zmian jeden z najlepszych filmów antywojennych, jakie widziałem, rewelacja. Bardzo dobry rzeczywiście film, więc jeżeli tego dżentelmena wbiorą na reżyserię, no to tylko się cieszy, tylko bić oczywiście brawka, no bo co tu dużo mówić. Takie jest życie, panie i panowie. Słuchajcie, przyszły tydzień będzie napakowany jak kabanos, bo już jutro wiedzie recenzja Dzikiego Robota. Więc Dziki Robot. We środę, jeżeli zdążę, mam nadzieję, że się uda, rzeczywiście będzie wszystko w porządku, wjedzie recenzja Drakuli 3D. Nie będę panie i panowie czarował, będzie to bluzgana recenzja. Będę tam jechał dosyć grubo po tym, jak to rzeczywiście cudownym filmem jest no, ta produkcja, co tu dużo mówić. Co mam dla was poza tym przygotowanego, a co będzie w piątek? A w piątek się pojawi recenzja, mam nadzieję, filmu Joker 2. Więc jeżeli zdążę obejrzeć, to będzie Joker 2. Jeżeli nie, to Joker się pojawi dopiero w poniedziałek, a w piątek będzie film, który jest grany w tym momencie w kinach w Irlandii, Hellboy The Crooked Man. Więc rzeczywiście albo będzie Hellboy, albo będzie Joker, jedno z dwóch. W każdym razie będzie się dużo rzeczywiście działo, dużo i namiętnie, panie i panowie. Było mi niezmiernie miło, naprawdę bardzo fajnie się spędza z wami te 1,5 godziny, albo i więcej w ten niedzielny, deszczowy dzień. Kto mieszka w Irlandii albo w Wielkiej Brytanii, domyślam się, że dokładnie macie podobną pogodę. A my, panie i panowie, na żywo jak najbardziej. Widzimy się już oczywiście za tydzień. Cześć.